Dzień dobry Państwu, witam w piątek, 8 dzień maja. Witam sprzed Polskiego Centrum Kultury, tutaj u nas w Mississadze. I proszę Państwa, zapraszam na przyjęcie. Na przyjęcie bardzo miłe, bo rocznicowe. 50 lat obchodzi firma, która tutaj obsługuje nasze podatki, firma Taxtronics. Zapraszam Państwa. Co jest teraz w podatkach najbardziej trudne? To znaczy, co sprawia najwięcej problemów? To znaczy, dla ludzi najtrudniejsze jest to, że nie widzą, że zarobili więcej, dostali więcej i muszą zapłacić więcej. A nie widzą dlatego, że te wszystkie... Podwyżki są, ale są może nie na tyle znaczące, że od tego tak za bardzo nie odczuwają. Ale w podatkach już to widzą. Rozumiem. Czyli na koniec jednak roku... podwyżka była. I to zaskakuje. To bardzo zaskakuje. I mają pretensje wtedy? No, dużo pytań. Czy też do tych, którzy rozliczają, Do tych, a nie do którzy rządu? rozliczają. Czy jesteście takim frontem właśnie Tak, no musimy wszystko pokazać. Urzędu Skarbowego? Dokładnie. Musimy pokazać poprzedni rok, ten rok. Wtedy widzą, że faktycznie... Że pretensja nie powinna być tu, tylko do swojego posła, do rządu. No, muszą bardziej patrzeć, co kupują. Wydaje mi się, że nie zauważają, dlatego że wszystko jest po prostu relatywnie droższe niż w poprzednim roku. I nie odczuwają, że mają więcej na koncie. Ale A co jest przyjemnego w rozliczaniu podatków? z punktu księgowego, jak wyjdzie pozytywny wynik, ludzie się bardzo cieszą. No właśnie, jak komuś się tak, no, że tak powiem, pomoże. Tak? Jak się komuś pomoże, tak. I dobrze doradzi, i Czy- dobrze zainwestują, czy coś w tym stylu. No właśnie, czy to jest tak, że część ludzi nie wie, że może coś odpisać, że... Tak, ludzie nie wiedzą pewnych rzeczy. I czasami właśnie my robimy takie konsultacje, żeby mogli pewnych błędów swoich uniknąć i w ten sposób zaoszczędzić troszeczkę na podatku. Jak to było, że pani się zdecydowała na Taxtronics i dlaczego już pani było- została? Przede wszystkim zdecydowałam się, bo firma była znana już wówczas. Zaczęliśmy korzystać z mężem z usług tejże firmy ponad 30 lat temu, także już dawno i zostaliśmy wierni do tego roku. Ja w międzyczasie prowadziłam swoją własną firmę konsultacyjną A w jakiej dziedzinie? w dziedzinie językowej, kursy językowe, tłumaczenia, interpretacje i tak dalej. I również księgowość była prowadzona przez Taxtronics dla mojej firmy, która się nazywała Linguastronics. I jeżeli tyle lat była prowadzona, to pani jest zadowolona? Oczywiście, że tak. Czy były takie przypadki, że nie wiem, spodziewała się pani większego podatku, a podatek do zapłacenia był mniejszy, albo odwrotnie? Jak to jest z tymi podatkami? Bo to jest jedna z najbardziej nieprzyjemnych rzeczy. To jest temat bardzo zagadkowy i czasami niespodzianki się trafiają, ale dzięki ekspertyzie pana Jacka i dzięki odpowiednim sugestiom we właściwym podejmowaniu decyzji biznesowych przeze mnie, to znaczy jak wydawać te pieniądze, które firma zarabia, żeby Ten podatek był jak połowa najmniejszy. więcej nie poszło na Uratować. podatki, tylko na wydatki na rozwój firmy po prostu. Rozumiem. I to działało, także przez cały czas w sumie istnienia firmy podatki były obliczane przez Taxtronics. Potem zdecydowałam się na emeryturę i w tej chwili korzystam w inny sposób z życia, ale w dalszym ciągu prywatne podatki też do Taxtronicsa, dlatego że uważamy, że kompetentni, doświadczeni profesjonaliści zrobią to lepiej, niż byśmy sami mogli to zrobić. A pani też jest klientem Taxtronics? Tak, też jesteśmy. No to proszę powiedzieć od kiedy i dlaczego? Dlaczego? Po prostu zostaliśmy poleceni przez naszych przyjaciół, i już jesteśmy gdzieś koło 10 lat. Aha. Także może stosunkowo świeży, bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo zadowolenie. Dlaczego? Przede wszystkim pan Jacek potrafi wszystko wytłumaczyć, jak to wygląda. No i jak powie, że jest w takim terminie gotowe, to jest gotowe. Poza tym obsługa jest bardzo miła,
I mamy bardzo blisko, bo mieszkamy. Czy wszystko się dobrze złożyło? No to świetnie, to w takim razie. A czy będzie pani dalej korzystać nadal z firmy? Mam nadzieję, że może tak, a nie wiem, no zależy od warunków finansowych. O, rozumiem. No zawsze tak. Każdy liczy pieniądze. No. Jak się pracuje w Taxtronicsie? Super, atmosfera wspaniała, szef najlepszy jaki może być, także ja już pracuję 20 lat i to dla nas jest praca. Ale pani to mówi, bo musi powiedzieć, czy szef właśnie... Nie. Ja Czy- mówię z całego serca, że tak jest. Wszyscy pracownicy, my jesteśmy tak jak jedna wielka rodzina. Po prostu chce się przychodzić do tej pracy, pomimo że czasami przez pół roku jest bardzo ciężko, bo pracujemy 7 dni, po 10-12 godzin nawet dziennie, ale przychodzimy z wielką ochotą, bo wiemy, że mamy fajnych klientów, no i między nami jest fajna atmosfera, także rodzinnie tak jest. Najtrudniejsze rzeczy, chyba to jest nerwowa praca. No bardzo jest nerwowa, ale dajemy radę. Także szef też ma olbrzymią wiedzę, tyle lat budował ten biznes, także on się dzieli wiedzą, wszystkich nas uczy. No i co mogę jeszcze powiedzieć, że on ma niesamowitą taki dar przyjmowania ludzi do pracy, na których może polegać. Także jest super praca, fajnie. No i po prostu następny sezon minął, szefowi 50 stuknęła w firmie, no i czekamy co będzie dalej. Ale z tego co wiem, szef nadal będzie z nami. Mamy nowego administratora czy nowego szefa, ale będziemy razem pracować, także. To proszę powiedzieć, jak przez te 20 lat zmieniało się rozliczanie Oj, bardzo podatków? się zmieniało. Na bardzo gorsze? się zmieniało. To znaczy więcej jest może tej administracyjnej pracy, pomimo że te komputery, to wszystko te systemy. No właśnie, bo teraz się mówi, że to podatki się będą same rozliczać. Nie będą. My nawet w tym roku mieliśmy taki eksperyment, że użyliśmy nowy program do tych personalnych i muszę powiedzieć, że było dużo trudniej. Wcale nie jest łatwiej, więcej czasu to zajmuje. I no, program oczywiście, nawet jak się wrzuci te informacje, ściągnie z governmentu, to i tak trzeba wiedzieć gdzie i co. I trzeba wyłapać te błędy i te różne niuanse, że tak powiem, tak? Także to nie jest takie proste, trzeba mieć wiedzę. Trzeba mieć wiedzę. Czyli nadal to nie jest tak, że wkładamy w program, nie wiem, sztuczna inteligencja na rybów, Nie, jeszcze nie. Może kiedyś, jeszcze na razie na pewno nie. Dlaczego pani zaczęła rozliczać podatki u Sulimierskiego? Pan Jacek jest bardzo przystojny. Dobry punkt. Sam ma absolutnie. dużo pieniędzy. No i pani Alicja jest wspaniała. Rozumiem. I te trzy rzeczy Trzy przeważyły. rzeczy, pamiętam. Jest pani zadowolona do tej pory? Muszę być. A bardzo kiedy to zadowolona. było? Kiedy to było? No właściwie to zaczęło się parę lat temu, ale w tym roku szczególnie. Rozumiem. Także w tym roku szczególnie dlatego, że męża namówiłam, żeby on też zrobił tam taksę. I co, jest zadowolony? Tak, tylko że on po polsku nie mówi. No ale to zadowolenie i Sekrety tak. mamy. Tak, Rozumiem. bardzo przyjemnie. Poleciłaby pani firmę? Wszystkim. O. Naprawdę pani Alicja wszystko wie. Tak, na moment dziewczyny są wspaniałe, bardzo uprzejme, więc uważam, że Rozliczanie podatków to chyba najbardziej nerwowy moment, taki no bo administracyjny. oddajemy pieniądze, jakaś rozstawanie się z pieniędzmi jest straszna rzecz. Więc to jest i dużo uważam, że dużo tak zwanego stresu to się uwalnia, jeżeli ktoś inny, kto się na tym zna. I pani ma zaufanie, że jednak Że oni zrobią to dobrze. No do pani Alicji niestety mam zaufanie. Bo jakbym nie miała, to bym sama robiła. Panie Jacku, jak się pan dzisiaj czuje? To taka uroczystość, ale chyba troszeczkę sentyment, trochę smutna. Jakaś karta się zamyka, coś się otwiera, tak? No na pewno, tak jak każde. Jest to tak jak każde anniversary, czyli rocznica, to jest moment do przemyślenia, prawda? A to jest tak dziwna 50-lecie, że mało firm z założycielem może nawet na te pytanie odpowiedzieć. Czy dalej się pan czuje młodo w podatkach? Duchem. O, w podatkach tak, absolutnie. To jest tak jak moja druga natura w tej chwili. Czy nie zdziwiło pana to, jak to szybko minęło, te 50 lat? Mnie się wydaje, że jeżeli myślimy o czasie do tyłu, to czas błyskawicznie mija. Jak myślimy do przodu, to nam się wydaje, Dłuży. że niekoniecznie dłuży, ale mnie się wydaje, że wszystko będzie odległe. Ale tak naprawdę niekoniecznie jest. Zgadza się?
Absolutnie. Myślę, że to doświadczenie każdego starszego człowieka. Dziękuję za przypomnienie. Powiem doświadczonego, nie będę Ale- mówił. Ale w końcu... Pierwsze określenie było absolutnie w dziesiątkę. Panie Jacku, kto tutaj jest na sali? To są klienci, to są Tak, ludzie, to są- którzy to są- związani są z firmą? No, mnie się wydaje, że 90% ludzi jest bezpośrednio związanych. Może niektórzy klienci przyprowadzili swoich znajomych, to trudno mi na to komentować, ale tak coś mi się wydaje, że 90% przynajmniej albo ludzie, których znamy, albo są bezpośrednio związani z naszą firmą. Zapytam, może to nie jest to tak plotkowanie o ludziach, ale którzy z Pana klientów byli najciekawsi? To znaczy mieli najciekawsze sprawy, takie, które Pan gdzieś zapamiętał? Och, to jest, takich spraw to jest dosłownie, jest tak dużo, że trudno ich wyselekcjonować. Niektóre mi się nawet, tak, że tak powiem, cisną na usta, ale to nie jest moment, żeby o tym dyskutować. Rozumiem. Były to szokujące sprawy, no ale to jest tak, jakby spytać księdza, czy pamięta takiego najbardziej Spowiednika, który tam się... znaczy nie spowiednika, tylko grzesznika, Grzesznika. który by chciał o nim coś powiedzieć. To jest moja rola w tej chwili taka sama. Na pewno były historie i komiczne, i smutne. No, tak jak w każdym. Przeciętnie przez rok przechodzi przez moje ręce, a właściwie przypadków, nie przez ręce, tylko przypadków, mam może 300-400. I to są przeważnie przypadki unikalne, więc w związku z tym to trudno było nawet komentować. Ale ogólnie to zasada jest taka, że nasza firma, konkretnie nasza firma, ma takie unikalne podejście do klienta, że nie robimy tego bezosobowo, tak jak w tej chwili wygląda cała elektronika, dzisiejszy czas. My staramy się, i może jesteśmy pod tym względem unikalni, że komputer jest po prostu przedłużeniem naszej wiedzy, a nie zastąpieniem wiedzy. 50 lat temu Polacy mieszkający tutaj na pewno byli w posiadaniu mniejszego majątku, mniejszych pieniędzy, mieli mniej problemów z urzędem skarbowym. Jak to było? Czy my jesteśmy tak ogólnie rzecz biorąc klasą średnią, wyższej półki klasą średnią? Jakie są te nasze dochody tutaj, tej społeczności? Bo przecież Pan rozliczał tę naszą emigrację, która tutaj lądowała w latach 80., koniec lat 70. Ta fala polska. Początki wszystkich są ciężkie, więc to też by było może nietypowe pytanie. Mi się wydaje, że ta Polonia, która tu została, bo dużo wróciło do Polski, to już jest Polonia zasiadła i jakaś materialnie zupełnie, zaczynają się przypadki, kiedy ktoś dopiero przyjeżdża, prosi o migrację, ci ludzie borykają się z finansami. Ale większość Polonii, z którymi mamy do czynienia, to jest tak zwana średnia klasa. Znaczy, jeżeli mówimy tu w konkretnych liczbach, dochód będzie oscylował między rodzinny około $200,000. Tak przeciętnie na polską rodzinę Poniżej tutaj. może troszeczkę między 150 a 200 tysięcy. Oczywiście w Kanadzie się mówi gross, a nie na rączkę. Jeśli chodzi o majętność, na czym się najbardziej dorabialiśmy? Na nieruchomościach, na domach? Mnie się wydaje, że nie da się ukryć, że przeciętny człowiek w ogóle w Kanadzie, to jedynego jego głównym aktywem jest ten dom, tak zwany pryncypał rezydent, który jest nadal dzięki Bogu, no i rządowi może naszemu, zwolniony od podatku. Tak Czyli więc- ten zysk kapitałowy, który się uzyskało. Czyli to, jak mamy tą pryncypał rezydent, mamy tą jedną własność. Ja uważam, że ile osób ma dwie posiadłości? No mniej niż 15%. Właśnie przez to, że to generuje później podatki. No nie tylko. Ja myślę, że po prostu chodzi o odzwierciedlenie stylu życia, no i ich majątności. Rozumiem. A jakby Pan dzisiaj mógł radzić komuś, w co iść, jakie dochody i tak dalej, żeby swój podatek minimalizować? Są jakieś takie, nie wiem, podatkowe Równie dobrze można obszary? zapytać lekarza, co robić, żeby być zdrowym. No, ja podejrzewam, że lekarzowi na tym nie zależy. No, to nie chyba o to chodzi, po prostu pytanie, takie pytania nie ma, na takie pytanie po prostu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. System podatkowy w Kanadzie jest bardzo skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, że odzwierciedla nasze, że tak powiem, stara się odzwierciedlić wszystkie sytuacje życiowe. A sytuacji życiowych jest strasznie dużo.
Opieramy się w Kanadzie na tak zwanym common law. Fundamentem jest prawo anglosaskie. No i oczywiście w tym układzie to prawo jest bardzo skomplikowane. Właśnie czasami nie wiemy, z której strony wiatr wieje. Czy Pana zdaniem jest taka szansa, taka możliwość, żeby po tym okresie stabilności podatkowej, po tym wzrostu podatkowego, podatki uległy zmniejszeniu? Czy będzie jakiś rząd, który to obieca i zrobi? Formuła liczenia podatku właściwie się nie zmieniła od roku 72. I ono jest w tej chwili tak skomplikowane, że ruszenie tego gmachu, który rzeczywiście jest już może trochę zdewastowany przez czas, jest praktycznie niemożliwe. Trzeba by po prostu rewolucji podatkowej. No, na to się w tej chwili w Kanadzie nie zmienia, bo jak każda rewolucja ma swoje również złe strony. Panie Jacku, dziękuję bardzo, gratuluję z serca. No i wie Pan co, dziękuję Panu jako Polak, bo to naprawdę serce rośnie patrząc na tego rodzaju firmy jak Pańska. No i też z sentymentem o tym myślę, bo Pan był pierwszym biurem podatkowym, które tutaj w Kanadzie rozliczało moje podatki po przyjeździe z Polski. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, miło mi z tego powodu. I wszystkiego najlepszego tym, którzy tego mieli szansę wysłuchać. Dlaczego Taxtronics? Dlaczego Pan wybrał Taxtronics? Firma z marką, dużo lat. Od jak dawna Pan rozlicza podatki? Pamiętam jeszcze z Roncesvalles, jak byłem, było Sulimierski, były je rozmaite, po prostu tam robiłem wcześniej, gdzieś od 40 lat, a później po wyprowadzeniu na Mississauga znowu jestem, pan Jacek, cała grupa, wspaniali ludzie, wykonują rzetelnie, szczerze i odpowiedzialnie swoją pracę, pracują dla Polonii, dla Polaków i cieszę się, że obchodzą dzisiaj 50 lat. Mało które z polskich firm tak długo jest na linii w biznesie. Chwała dla pana Jacka, chwała dla całego zespołu Taxtronics, tak na Blurze, jak i w Mississadze. Zawsze był Pan zadowolony z tego rozliczenia? Były jakieś problemy? Był problem z urzędem skarbowym? Jak to wyglądało? Profesjonalna grupa ludzi, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czyli Proszę poleciłby Pan z czystym sercem? Nie trzeba polecać dobrego biznesu. Dobry biznes sam się reklamuje i się poleca. Check, check. Good evening, everyone. Before I welcome all of you to this wonderful party and celebration, I would like to ask you to sit down at your tables. Thank you so much. This part will take approximately 15 minutes, so please be patient and let's begin. Good evening, ladies and gentlemen. Dobry wieczór. I would like to welcome Madame Mayor Parish, Consul of the Republic of Poland in Toronto, Sabina Klimek, distinguished guests and their spouses and friends, and it is obviously a pleasure to welcome you to this wonderful event. We are celebrating 50 years of Taxtronics. If you ever had to file your taxes, you probably know about the company. And my name is Bartosz Hadała. I'm usually playing piano, but tonight I will be your host. I hope you can stand that. And again, we're celebrating 50 years of the company known to many as Taxtronics. Without further ado, I would like to invite to the stage a person of many talents and undeniable charm, the founder of Taxtronics, Mr. Jacek Sulimierski. Thank you very much for coming for this celebration. Have you heard me? Oh, okay. So once again, thank you very much for coming 50 years Taxtronics celebration. A few weeks ago, I had a young lady coming for the Taxtronics service.
She came in and we both solved quite a complex tax problem. Now, what she said at the end, I would like to kind of convey to you. She said something like that. Mr. Sulimierski, I come to Taxtronics not because you have this fantastic Polish candy called krówka. Not because your staff is so knowledgeable and friendly, but only because I feel here at home. And I would like you, all of you, to feel like really at home. Relax, enjoy, and have a good time. Now, because I'm sure everyone is a little bit curious about this, we're gonna give you a brief, very brief history lesson on the company. How did it all start? Pure coincidence as usual in our life. The faith is the answer. I was an architect between the jobs, which is typical at the time because architects on consignment. So between one and the other, I met a scuba diving friend, went for a beer, he proposed that we're gonna run a tax company together. It's all simple. No. And in fact, yes, it was simple in the sense that it was hobby. I think I had a makeup for that. And we started it like a hobby. I started with my mom for about 10, 15 years. And then there was a computer revolution and I was part of that and Taxtronics became part of it. And that's in essence is all. And more, we'll show you the slide time. Another question for me is, what, according to you, does it require to be a successful tax accountant? Well, creativity. That's why as an architect, I have an upper hand in that. We all know the joke, yes, about the accountant being questioned by the boss. Do you want me to tell a joke or you? Yes, please. So, a CEO of an accounting firm is inviting candidates for tax accountant position. He's asking a very important question at the end. He asked that, how much is 20 times 2? Well, the candidate looks surprised and says, 40. Oh, excellent, thank you very much. We'll call you later. And the story repeated like that about 5 or 6 times. Eventually, one of the candidates said, how much you would like me to be? He said, you hired. Now, that's a well-known joke, by the way. Another question is, how did your hobby transition into a full-time business operation? I guess persistence in a sense that as a creative person, I love talking to people and I think I have a knack for kind of legalistic approach and trying to find always around it. What I hated is to do the paperwork. So at that time, I came up with the idea of a computerized tax preparation. It was one of the first in the country. And so with a group of people, we created Taxpo. You're gonna see it. The Taxpo lasted until today. Well, anyhow, if there are any clients, you see the results later. If you notice our assessment. When we conversed about this, you mentioned how conservative CRA was and how certain problems were solved because of your creativity. That's all right. Let's leave CRA apart because you know it's a long question. I could talk about it for hours, and I don't think people would be really kind of interested in it at this moment. But pursue the subject. How did filing of taxes change over the last 50 years? Well, that's another issue. So it has changed pretty well the same as the medicine changed in about 200 or 300 years. 200-300 years ago, people were doing that without anesthetics. Believe me, I read the book. They were cutting soup. And now, before we do anything, you have to go MRI, CT scan, and so on. So it's the same thing. Before we even do any filing for clients, we go into their files to CRA. We have to have authorization. We check everything. We have a special tools to investigate, okay? So this is completely two different worlds. In about 50 years, it changed more than some other areas of our life changed in maybe 300 years. If we want to compare Taxtronics to other similar businesses, what makes your company so special? That's a difficult question.
I guess it's so many aspects of it. One of it is that we have our own tools. We build it our tools. So it's, okay, let's put it this way. Let's assume that you're going to excellent mechanic, and that's average tax preparation business. And let's go compare that to the small manufacturer of cars. Let's say we are making 200-300 cars a year or 4,000 cars a year, and let's call it a Bugatti, okay? So we have our own area of expertise. In order to get approval from CRA, there was only 26 firms, and we were one of those firms to get the approval from CRA for the software every year. So the area of expertise required to get the software is immense. It's just like building your car, a prototype almost, in comparison to fixing the car. So a great success for a company. I don't know about financial success because, you know, making a prototype is a very expensive proposition. But have we survived? That's the most important. And I hope our client like us. That's the essence of it. The very last question will be, Hopefully. what's going to happen within the next 50 years? Do you have a trick up your sleeve or simply a plan to remain successful? So let's put it this way. At my age, I needed a partner badly who would run the company, hopefully will put it on a new frontier. And I think I would like to now stand up, and I would like to welcome Joe Filippellis. He is our new CEO of Taxtronics. I will survive as a tax accountant, but he is gonna run the business, hopefully not to ground. Yeah, well, that's what faith is for. So just want to thank Jack. I've known Jack for about a year now, and I've had the chance to meet the team over the past 6 months or so, and some of our clients. And I must say, I am so impressed and so warm. It's such a warm-hearted group of people. I truly feel at home at Taxtronics, as Jack talked about, and it was funny, we didn't practice that, but that's what I was thinking as well, is I feel at home at Taxtronics. The most important thing in accountant is feeling comfortable with your accountant. You don't 100% know what they're doing. They know you're supposed to put your faith in this person, that they're gonna put everything to CRA properly, and you're really trusting them. So that relationship, keeping that relationship strong, and when I see all these people around the room, I really see that Jack has built that relationship. And I truly feel at home with all of you and keeping that relationship together over the next 50 years. So Stolat, and let's enjoy this evening. Thank you. I'd like to add something to that, if I may, and this is that this event would not happen without help of our team. And I would like to mention a couple of persons here, and I would like to start with Joe. Without his persistence to have this event for 50 years celebration, we wouldn't have it. So let's thank Joe first of all. But you may be surprised. There's all this decoration and everything, all the setup of tables. It's a team effort of Taxtronics. We have extremely dedicated team. A group of people which is unraveled anywhere else. I can guarantee that. And you will see actually this team perform right here on the stage. I cannot sing. I hardly can speak. But you will see them, and I hope you will enjoy it. And have a good time. Thank you. At this point, I would like to invite Sabina Klimek, Consul of the Republic of Poland in Toronto. She has a special letter for Mr. Jacka Sulimierski and his company. Madam Mayor, dear distinguished guests, first of all, thank you for invitation. We are so happy to be here as the Consulate of Poland, and we are so proud that Polish companies are so successful, like Polish roots companies are so successful in Canada,
Pity not in Poland, but maybe you will do your branches in Poland. You are very welcome to go there. Ladies and gentlemen, I would like to read the letter that I've got from our Consul General. Today I'm representing the consulate. Letter on the occasion of the 50th anniversary of Taxtronics. Dear Mr. Sulimierski, dear members of the Toronto Taxtronics team, on behalf of the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of the 50th anniversary of Toronto Taxtronics. This remarkable jubilee is a testament to 5 decades of dedication, professionalism, and amazing vision. Founded on strong Polish roots, Toronto Taxtronics has become a respected company in the Canadian market, while also serving as an inspiration example of the success and contribution of Polish entrepreneurship in Canada. I would like to express particular recognition to Mr. Jacek Maria Sulimierski, whose leadership, commitment, and many years of service has contributed not only to development of the business, but also to the strengthening the Polish-Canadian community. His work reflects the values that are deeply appreciated within the Polish diaspora: integrity, responsibility, hard work, and care for others. The 50th anniversary of Toronto Taxtronics is not only a celebration of business success, but also a celebration of the enduring presence and positive impact of Polish professionals in Canada. It is thanks to individuals and companies such as yours that Polish community continues to be recognized, reliable, and deeply engaged in the social and economic life of this country. Please accept our sincerest congratulations and best wishes for continued success, further growth, and many more years of fruitful service to your clients and to the Polish-Canadian community. With highest consideration and warmest regards, Marek Ciesielczuk, Consul General of Poland. So this is congratulation letter, but also from my side. Thank you very much. I'm deeply moved. Thank you. I would like to add only one thing. I'm not 50 yet, so I know how much time it takes to build those kind of business. I'm coming myself also from small family business. Our company was 50 last year as well. I know how much dedication, how much work, and how much faith do you have in order to build such a business. I know how many times probably you were about to resign, you were about to change, you're about to think about something else. How many hours you spent weekends. I know from my own experience that usually company is like the part of your family. That suddenly there is no family in business, just business is your family. And I see this amazing family approach that you have got for your employees, for your team. So I think that's also the part of your success. Your team is like your family, and that's why you're here for 50 years. Congratulations, because you did an amazing job. Thank you very much. Thank you, Mr. Jacka Sulimierski, Joe Filippelli. Thank you guys for being here. But I explained to everybody at the ceremony that I'm 100% Polish, every cell in my body, both sides, except one knee that I had replaced. And it's metal. So that's why I'm down here instead of up there. I am so proud of Taxtronics. What it shows is the spirit of Poland. It shows the spirit of the Polish people. He was an architect. He became a taxman. And this is incredible. The Polish community here in Mississauga is the strongest, most perseverant, best community we've got. And I'm so proud of everyone who is of Polish descent, Ukrainian descent. We are the most multicultural city, I think, in Canada. So it's an honor to be here to say all the best things I can think of for Taxtronics. 50 years? I've been in politics 40 years and I'm getting tired. This man has done your taxes for 50 years, and that's exhausting. I hope he's helped everybody earn more money.
I have a certificate which I'm not going to read. After one glass of wine, you don't want to hear it anyway. Get the second one. Pardon? Get the second one. Keep the balance. The second one. I am just thrilled. My parents helped build Maximilian Kolbe Church, and this community center is incredible. It's beautiful, and it's incredibly well used by the Polish community. So I am very proud of my Polish descent, and I'm very proud of Taxtronics and the people who made it so great. So thank you for having me here today.